Kawa wypita, głowa umyta, portfel długopis, coś do jedzenia. Dasz inny słowy, będziesz mieć z głowy stres, egzaminy i zaliczenia. Bądź pełen werwy, pracuj bez przerwy, dzielnie powtarzaj to, co męczące. Nie bój się mylić, bo już po chwili będziesz najlepszym mówcą po słońce. Trudne zadanie, włącz dzisiaj Anię. Weź udział w lekcji o imię słowa. Ona ci powie, co pisz ty w mowie. Wszystko zrozumiesz, spokojna głowa. Cześć, oglądaję Frau Islandy. Jestem Teo, jestem z USA, ale mieszkam w Reykjaviku. Studiuję lingwistykę na Uniwersytecie Islandzkim i uczę się polskiego od 3 miesięcy. Moja nauczycielka ma na imię Mariola i jest lektorką NAWA. Dzisiaj Ania opowie Wam o tym, jak tworzyć imię-słowy przymiotnikowe. Kan ik roze od njotet min pacjent. Do widzenia! Cześć, jestem Ania i dzisiaj nauczę Was, jak tworzyć imię-słowy przymiotnikowe. To jest taki temat gramatyczny, z którym spotykacie się już od poziomu A2 przez poziom B1, B2 i też jest ważny na poziomie C1, a nawet C2. I dzisiaj, jak widzicie, koncentrujemy się tylko na imię-słowach przymiotnikowych. I już teraz, kiedy patrzymy na tę ilustrację, możemy zobaczyć pewne sytuacje, które opiszemy tymi imię-słowami. Zobaczcie. Mamy tutaj 2 mężczyzn, którzy co robią? Oni jedzą pizzę. Tak, jedzą. I teraz zobaczcie, imię-słowy to są formy czasownika, a więc będą wiązały się z tym czasownikiem jeść. I teraz to są mężczyźni jedzący pizzę. Możemy tak powiedzieć, jedzący zamiast którzy jedzą. A teraz popatrzmy, co się dzieje z pizzą. W tym momencie pizza jest, widzimy to, jedzona przez tych mężczyzn. A więc zobaczcie, oni są jedzący, pizza jest jedzona, ta sytuacja teraz trwa, ale kiedy oni już skończą jeść pizzę i mamy taki dowód na to, że już nie ma tej pizzy, to możemy powiedzieć, pizza została zjedzona, bo widzimy, że już jej nie ma. A więc zobaczcie, jedzący, jedzona i zjedzona to są 3 formy imię-słowów przymiotnikowych. I zanim przejdziemy do tworzenia, popatrzcie, jakie mamy inne imię-słowy w języku polskim. Imię-słowy dzielimy na przymiotnikowe i ta nazwa jest bardzo ważna, bo chociaż jest to forma czasownika, to zachowuje się jak przymiotnik, a więc odmienia się dokładnie tak samo, jak odmieniamy przymiotniki. Mamy też imię-słowy przysłówkowe, czyli związane z przysłówkiem, a więc tak samo jak przysłówki nie odmieniają się. Dzisiaj zajmiemy się tylko tą częścią gramatyki, a ta, imię-słowy przysłówkowe, zostanie omówiona w kolejnym odcinku. I teraz zobaczcie. Imię-słowy przymiotnikowe dzielą się na czynne. Czynny może Wam się kojarzy ze sklepem, który jest otwarty, jest czynny. Jeśli coś jest czynne, to znaczy, że jest aktywne. Tak jak nasi jedzący mężczyźni. Oni są aktywni, oni jedzą, robią coś teraz. I teraz popatrzmy na tę scenę. Mamy tutaj dziewczynę, która co robi? Co aktywnie się tutaj dzieje? Ona czyta książkę. A więc możemy powiedzieć, to jest dziewczyna, która czyta książkę. Ale imię-słowy to ekonomia języka. A
A więc zamiast mówić, to jest dziewczyna, która czyta książkę, możemy powiedzieć, to jest czytająca dziewczyna. Czytająca dziewczyna. I czytająca to jest właśnie imiesłów przymiotnikowy czynny. Mamy też imiesłowy przymiotnikowe bierne. Bierny to znaczy pasywny. To znaczy, że obiekt, który opisujemy, nic nie robi, ale coś ktoś inny robi na tym obiekcie, że on otrzymuje pewną cechę, posiada pewną cechę. A więc zobaczcie, w tej sytuacji aktywna jest dziewczyna, bo ona czyta. Natomiast książka, obiekt, który ona czyta, nie jest aktywna, bo książka jest i ta dziewczyna coś z nią robi. Skoro czyta tę książkę, to ta książka jest czytana przez tę dziewczynę. Czytana. W tym momencie ta książka jest czytana. No i powiedzmy, że ta sytuacja trwa, trwa i trwa, skończy się i potem widzimy, że książka już skończona prawdopodobnie leży na stoliku. I co to znaczy? To znaczy, że książka jest już przeczytana. Przeczytana. I teraz te trzy formy, czytająca, czytana i przeczytana, to wszystkie formy imiesłowów przymiotnikowych. Imiesłowy przysłówkowe, teraz powiem tylko troszkę o nich, dzielą się na współczesne i uprzednie. I teraz znowu, sama nazwa już nam trochę pomaga, bo jeżeli coś jest współczesne, to znaczy, że dzieje się w tym samym czasie, wspólny czas. I teraz zobaczcie, mamy tutaj chłopaka, który czyta książkę i w tym samym czasie słucha muzyki. A więc można powiedzieć, czytając książkę, ten chłopak słuchał muzyki. Dwie sytuacje są w tym samym czasie. Natomiast imiesłowy uprzednie, przysłówkowe uprzednie oznaczają, że coś musiało stać się wcześniej. A więc zobaczcie, ten chłopak sobie najpierw czytał książkę, słuchał muzyki, ale potem poszedł spać. A więc możemy powiedzieć tak, skoro najpierw czytał książkę, to przeczytawszy książkę, poszedł spać. Albo zobaczcie, on tu ma chyba kotka, a może pieska? Chyba kotka. Możemy powiedzieć, pocałowawszy kotka, pieska na dobranoc, poszedł spać. Czyli najpierw jest jedna sytuacja, a potem jest sytuacja druga. Ale tym zajmiemy się innym razem, następnym razem, a teraz pokażę Wam, jak tworzymy te imiesłowy. I teraz jeszcze, żeby zrozumieć koncepcję, istotę tego, co najważniejsze w imiesłowach, pomyślmy sobie o sygnalizacji świetlnej, to znaczy o światłach. Mamy światło zielone, żółte i czerwone. I te kolory tutaj nie są przypadkowe, bo zobaczcie, światło zielone, kiedy prowadzimy samochód, oznacza, że możemy jechać, jesteśmy aktywni, robimy coś. I tak samo jest na tych ilustracjach. Zobaczcie, tutaj jest kobieta, która kroi warzywa, a więc, powiemy to krócej z imiesłowem, to jest krojąca kobieta. Widzę krojącą kobietę. Tutaj jest mężczyzna, który zmywa naczynia, czyli ten, który zmywa, a więc powiem, że jest to mężczyzna zmywający naczynia. On jest aktywny, a więc mamy imiesłów czynny, ten aktywny, przymiotnikowy czynny. I ta kobieta gotuje zupę, a więc to jest kobieta gotująca zupę, bo ona teraz jest aktywna, ona teraz gotuje. Natomiast kiedy widzimy żółte światło, kiedy prowadzimy samochód, to wiemy, że już teraz nic nie możemy robić. Oczywiście nie mówię o specjalnych sytuacjach na skrzyżowaniu, kiedy czasami możemy nie zdążyć, zahamować i musimy przejechać, ale tu, zobaczcie, te osoby są aktywne, ale obiekty, z którymi te osoby pracują,
są już pasywne, ale coś w tym momencie się z nimi dzieje, czyli już te obiekty nic nie mogą zrobić, ale w tym momencie jeszcze coś się dzieje, czyli warzywa są krojone. To są warzywa, które ktoś kroi. Akcja na warzywach to krojenie. Tutaj mamy naczynia, które ktoś zmywa, a więc to są zmywane naczynia. A tutaj mamy zupę, którą ktoś gotuje, a więc ta zupa w tym momencie jest gotowana. I teraz, jeżeli mamy krojone, zmywane, gotowane i my już wiemy, że w tym momencie już nic nie mogą te obiekty zrobić, to będą to już imiesłowy bierne, czyli pasywne. A teraz zobaczcie, te akcje skończyły się i patrzymy na efekty. A więc jest czerwone światło, koniec. Warzywa są pokrojone, krojone to znaczy w tym czasie, natomiast pokrojone wcześniej to było wykonane i teraz widzę efekt, pokrojone. Pokroić czasownik dokonany, perfektywny, kroić niedokonany i imperfektywny. Dalej, naczynia są już pozmywane, te, które ktoś wcześniej pozmywał i zupa jest ugotowana, czyli taka, którą ktoś wcześniej gotował. I teraz te czerwone i żółte, imię słowy to bierne, pasywne, a tamte zielone to aktywne. I teraz jak je budujemy? Zaczniemy od imiesłowów przymiotnikowych czynnych, aktywnych, bo to jest super łatwe. Z biernymi będzie troszeczkę więcej komplikacji. A więc teraz zobaczcie. Informacja numer 1. Czasowniki, od których tworzymy te imiesłowy, to tylko czasowniki niedokonane, imperfektywne. A więc czytać, pisać, jeść, kupować, pić, grać i tak dalej, pytać. Tylko niedokonane, tylko niedokonane. Jeśli to byłby czasownik przeczytać, nie mogę utworzyć imiesłowu przymiotnikowego czynnego. I teraz co robimy? Tworzymy formę trzeciej osoby liczby mnogiej czasu teraźniejszego. Czyli, mówiąc krótko, tworzymy formę oni, one. Co teraz robią? No więc analogicznie, jeśli czytać, to czytają. Jeśli pisać, no to piszą. Jeśli jeść, to jedzą. Kupować, kupują. Super, mamy tę formę oni teraz. I co robimy z tym? Dodajemy końcówki imię słowu. Tak naprawdę to on jest podwojone, więc oczywiście możemy to pominąć i dodać do tej formy po prostu cy, albo odciąć on i dodać oncy. I mamy tak, czytający, ale imiesłowy przymiotnikowe odmieniają się jak przymiotniki, a więc czytający chłopak, czytająca dziewczyna, czytające dziecko, a więc sama końcówka zależy od rodzaju. I teraz jeszcze musimy dopasować te końcówki poza rodzajem, jak czytający student, pisząca studentka, jedzące dziecko, kupujący klienci, kupujące klientki, do kontekstu. To znaczy dopasować końcówkę do czasownika i do rzeczownika, który jest w tym zdaniu. Zobaczcie. Rozmawiam z klientką, z kim, z czym? Z klientką, czyli narzędnik, kupującą samochód. I tu jest ta sytuacja. Ten mężczyzna mówi, że teraz rozmawia z kim? Z klientką kupującą samochód. Czyli z osobą, która aktywnie teraz coś robi. I teraz można też powiedzieć, rozmawiam z klientką, która kupuje samochód, ale w zdaniu z imiesłowem z kupującą samochód. I teraz możemy sobie podsumować te kwestie związane z imiesłowami przymiotnikowymi czynnymi, czyli aktywnymi. Zobaczcie. Pierwszy krok, wybieramy czasownik niedokonany. Krok numer 2, tworzymy formę oni teraz. A więc mamy tę sytuację tutaj, to są ludzie, którzy są w parku i oni tańczą. A więc wybieram czasownik tańczyć, robię formę oni tańczą
I teraz dodaję końcówkę, która pasuje do rzeczownika ludzie, a więc to są tańczący ludzie. I dalej, jeżeli dodam czasownik, to zmieni nam się też forma imię-słowu, bo on jest taki jak przymiotnik. Tak jakbym powiedziała, lubię oglądać miłych ludzi. Tak tutaj muszę powiedzieć, lubię oglądać tańczących ludzi. Zmieniam formę imię-słowu w końcówce. Ale uwaga, jeżeli jeszcze dodam jakieś okoliczności, jakąś dodatkową informację do tego tańczenia, to wtedy nie mogę powiedzieć, lubię oglądać tańczących ludzi w parku, bo nie wiemy, czy oni mają tańczyć w parku, czy ja lubię być wtedy w parku, tylko mówimy tak, lubię oglądać kogo ludzi i teraz dopiero daję imię słów z dodatkową informacją, a więc lubię oglądać ludzi tańczących w parku. I teraz zobaczcie, mamy tutaj tylko jeden wyjątek. Od czasownika być imię słów tworzymy od czasu przyszłego. A więc nie mówimy oni teraz są, bo nie ma takiej formy sący, tylko mówimy być oni będą i imię słów ma formę taką, jak tu widzicie, będący. Na przykład film Chłopi z 2023 roku, będący adaptacją książki Władysława Reymonta, bardzo mi się podobał. A teraz przejdziemy do czegoś trochę trudniejszego, ale też ciekawego, a mianowicie do tworzenia imię-słowów przymiotnikowych biernych. Krok numer 1. Tworzymy te formy imię-słowu od czasowników niedokonanych i dokonanych. Zobaczcie, czynne były tylko od niedokonanych, a tutaj zarówno odczytać, jak i przeczytać, pisać i napisać, jeść i zjeść. Ale czasownik musi być przechodni. Co to znaczy? To musi być taki czasownik, od którego można utworzyć stronę bierną. Na przykład Marek czyta książkę, to jest strona czynna, bo on to teraz robi, i zamieniamy na stronę bierną. Książka jest czytana przez Marka. Jeśli możemy zrobić taką transformację, to czasownik jest przechodni. Krok numer 2. W zależności od tego, jak kończy się temat bez okolicznika, to dodamy do niego odpowiednią końcówkę. Jeszcze musimy zwracać uwagę na alternację, bo tam będzie sporo wymian, o których powiem za chwilę, ale najpierw te końcówki. Zobaczcie, zwykle mówimy, że te końcówki to ny, ony i ty. Oczywiście te 3 końcówki to będą końcówki dla rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej. Gdyby był żeński, to by było ana, ona, ta i tak dalej. Natomiast tutaj napisałam w nawiasie literę A. Dlaczego? Dlatego, że kiedy zapamiętamy, że imię słów kończy się na ny, to wtedy łatwo jest go pomylić z przymiotnikiem, bo bardzo dużo przymiotników kończy się na ny. I na przykład taki wyraz jak ochronny, ktoś może pomyśleć, to jest chyba od czasownika ochronić, to jest to imię słów, bo się kończy na ny, ale nie, bo od ochronić stworzymy imię słów ochroniony, a od ochraniać ochraniany. A więc lepiej zapamiętać, że tam jeszcze będzie to a więc te 3 końcówki any, ony i ty, jeśli chodzi o rodzaj męski. Jeśli chodzi o inne rodzaje, zobaczycie to na kolejnych planszach. I teraz, jak już stworzymy dobrą formę imię słowu przymiotnikowego biernego, patrzymy, jaki mamy rzeczownik i do niego dopasowujemy końcówkę imię słowu. A więc zobaczcie, obejrzany film, zainstalowana aplikacja, bo aplikacja to rodzaj żeński, przekrojone jabłko, bo jabłko to rodzaj nijaki, zaproszeni goście, ponieważ goście są rodzaju męskoosobowego w liczbie mnogiej, wypite napoje, liczba mnoga, rodzaj niemęskoosobowy, zamknięte sklepy. Tak samo liczba mnoga, rodzaj niemęskoosobowy. Oczywiście, jeśli czasownik wymaga jeszcze dodatkowej transformacji imię słowu, bo pamiętamy, że on zachowuje się jak przymiotnik, to musimy tej transformacji dokonać. Widzimy, że te maliny nic nie robią, że ktoś je zamroził, one są mrożone, ale mamy takie zdanie.
potrzebuje i czasownik potrzebuje wymaga dopełniacza, a więc nie mogę powiedzieć po prostu mrożone maliny, tylko musi być ta forma dopełniacza. Potrzebuję mrożonych malin na smoothie. A więc potrzebuję malin, które ktoś zamroził. Widzimy, one nic nie robią, one są pasywne. Dlatego opisujemy je imiesłowem przymiotnikowym biernym, a więc mrożone. I teraz pokażę Wam konkretne reguły, jak tworzyć te imiesłowy. A więc zobaczcie, ważna rzecz to, jak kończy się temat bez okolicznika i potem muszę zwracać uwagę na alternację, czyli na wymiany liter i dopiero potem tworzę imiesłów. Przymiotnikowy bierny. Jeżeli temat kończy się na ać, jak czytać, kochać, pisać, to nie ma żadnych alternacji, sytuacja jest super i mówię na przykład kochany dziadek, czyli dziadek, którego ja kocham, kochany, albo czytana książka, już wiemy. Jeżeli temat kończy się na eć, to zamieni się w a. Zobaczcie, źle zrozumiane zachowanie, na przykład źle zrozumiani ludzie i tak dalej. I teraz te imiesłowy, które powstają od czasowników, które mają w temacie a albo będą miały te końcówki ny, na, ne, ni, ne. A więc zobaczcie, na przykład kochany dziadek, kochana babcia, kochane dziecko, kochani ludzie, kochane córki, na przykład. Teraz mamy końcówki ty, to jest zawsze dla rodzaju męskiego, ta dla żeńskiego w liczbie pojedynczej, te dla nijakiego w liczbie pojedynczej, ci, mówimy o mianowniku, dla rodzaju męskoosobowego w liczbie mnogiej i te dla rodzaju niemęskoosobowego w liczbie mnogiej. I tu już zaczyna się więcej alternacji. Mamy czasowniki, które kończą się na ić, yć, uć, ale to są krótkie czasowniki. Na przykład pić, nie ma alternacji, dodajemy końcówkę. Pita woda albo wypita woda, bo mogą być dokonane, niedokonane. Jeżeli mamy do pić dodany prefiks, to będzie ta sama reguła, czyli końcówka ta. Myć, myty, umyty samochód. Uć, na przykład kuć, popsuć albo opluć. Wiecie, co znaczy opluć? To tak zrobić. I teraz zobaczcie, opluty napis na przykład. Dalej zakończone na ąć, rozpocząć, zacząć, wziąć. Oł wymienia się w eł i mamy rozpoczęty rozdział. Wzięte klucze i tak dalej. Na nąć, czyli zobaczcie, nie tylko ąć, ale jeszcze n. Na przykład zmoknąć, ną wymienia się w nię. Zmoknięte dzieci. Tu mamy jeszcze taką specjalną grupę czasowników drzeć, trzeć, wywrzeć, gdzie to ży zamieni się w ar. To taka dziwna transformacja. Zobaczcie, bułka tarta, albo starty ser, albo podarte spodnie, wywarta presja. I, to jeszcze nie koniec, została nam ostatnia grupa imiesłowów przymiotnikowych biernych, które kończą się na ony, ona, one, eni i one. Zobaczcie, jeżeli kończą się na ić, ale to już są takie dłuższe, nie takie jak pić czy bić, tylko dłuższe czasowniki, bawić, mówić, tu nie ma żadnej transformacji. Mogą mieć też prefiksy, rozbawiony człowiek. Teraz te, które mają i, to i zamieni się w j. Na przykład oswojony, tam jest j, nie oswoi, tylko j, oswojony tygrys. Teraz te, które kończą się na sić, nosić, powiesić, zamieni się nam si w szy, powieszona kurtka. Teraz te, które mają ci, to zamieni nam się w c, czyli zobaczcie, ta miękkość jest usuwana i zostaje sama litera c. Podniecić, opłacić, na przykład opłacone rachunki. Zi zamieni nam się w ży, na przykład rozwożone leki, odwozić. Dalej li, znowu to zmiękczenie nam ucieknie, czyli zostaje l. Posolić, ale posolona zupa. Jaka? Taka, którą ktoś posolił. Dalej dzi zamieni się po prostu w dzy. Obudzić, ale obudzone zwierzę. Następnie zdzi, coraz lepiej jest, nie?
ale już idziemy w kierunku końca. Zamienia się w żdż, ale wy wiecie, że mamy jeździć, ale jeżdżę. My znamy te alternacje. A więc zobaczcie, na przykład zajeździć i ktoś ma zajeżdżony silnik, albo przygwoździć, przygwożdżony ktoś jest przez jakąś sytuację. Dalej, ści zamieni się w szy i czy, a więc na przykład oczyścić, ale oczyszczona, nie oczyści ona, tylko oczyszczona rana. I jeszcze mamy tutaj te długie czasowniki, czyli nie takie jak wcześniej było myć czy żyć, tylko dłuższe, tańczyć, wymarzyć, plus wszystkie prefiksy, które nie mają żadnych alternacji. A więc wymarzyć, wymarzone wakacje. I została już taka malutka grupa, gdzie mamy takie rzadsze, ale występujące w języku polskim zakończenia bezokolicznika na sici. Na przykład znieść, si z kreską zamienia się na si, czyli ten sam dźwięk, ale inna ortografia. Zniesiony zakaz, bo nie ma takiego połączenia po polsku si plus o, musi być si plus o. Dalej, uwieść. Tu jest trochę problem, bo zobaczcie, cały czas mówimy o si, ale są różne typy alternacji. A więc uwieść, uwiedziona dziewczyna. Zamieść, si do ci, zamieciona podłoga. I zi-ci, jak w wyrazie wynaleźć, zmienia się znowu ortografia. Z z kreską na zi. Wynalezione lekarstwo. Mamy jeszcze taką grupę, która kończy się na cy, na przykład piec, tłuc. I teraz tutaj c zamienia się w cz. Upieczone bataty, upieczone ciasto, upieczony kurczak. I na przykład tłuc, stłuczone kolano, czyli kolano, w które się uderzyłam. I teraz zobaczmy, jak możemy podsumować te informacje. Ten mężczyzna maluje ścianę, to już jej nie maluje. To jest ważne, bo za chwilę film się zatrzyma, więc tu się koncentrujemy przez moment. Krok numer 1. Wybieram czasownik przechodni, albo niedokonany, albo dokonany. Może być ten, może być ten. Krok drugi. Końcówkę tego bezokolicznika zamieniam na końcówkę imię słowu przymiotnikowego biernego. Czyli może to być any, w zależności od tego, jaki to był czasownik, już wiemy, albo ony, albo ty, albo enty, już wiemy. Tutaj jest any, ponieważ temat kończy się na a. Malować, malowany. I tutaj ściana jest malowana przez tego człowieka, a więc widzieliśmy jego aktywność, on coś robi, czyli to jest malujący człowiek, ale ściana nic nie robi, ona jest pasywna, po prostu poddaje się temu malowaniu. I teraz, kiedy ten mężczyzna ogląda efekt swojej pracy, to może powiedzieć: o, pomalowana przeze mnie ściana, to jest pomalowana przeze mnie ściana. I tutaj mamy takie opcje. Ściana jest teraz, bo czasownik niedokonany, malowana na żółto, ale potem mężczyzna przygląda się pięknie, musimy dopasować końcówkę do przygląda się, czyli celownik, pomalowanej ścianie. I to tyle. A jak to wygląda w praktyce, dowiecie się za moment. Zapraszamy. Pa! To był naprawdę super dzień. A widziałeś na stoku tych ludzi zjeżdżających na snowboardzie? No, widziałem. Fantastycznie, nie? No, super. A te dziewczyny zjeżdżające na nartach w kostiumach kąpielowych? No tak, Chyba jakiś panieński, nie? no coś takiego. I wszyscy śmiejący się po prostu na całym... Tańczący, tak? Tak. To było cudowne. No. Powiedz mi, ten cały klimat jest tak milutko, cieplutko. Nie no, jest cudownie. I my, No tak. I my tutaj, no, wracający do hotelu, tacy uśmiechnięci, szczęśliwi, trochę zmęczeni. ale szczęśliwi, Tak. tak. Nie no, piękny klimat. A widziałeś tam w tej knajpie na stoku, w tym barze, No. przy kominku była taka siedząca starsza para, No. góral i góralka, Mm. opowiadająca takie jakieś historie lokalne, trochę anegdoty, śpiewająca No, kojarzę. piosenki takie góralskie. Bardzo przyjemnie.
I oni też potem, widziałam, że zamawiali dania, więc tak sobie siedzieli, jedzący te regionalne przysmaki. No po prostu taki klimat. Magiczne. Ale naprawdę, nie? To coś zupełnie innego niż tak mamy na co dzień. No tak. Cudowny wyjazd, cudowny odskok od rzeczywistości. Fajnie, fajnie. Naprawdę taki relaksujący dzień. No i tutaj grzańce zrobione. No, już trochę wypite. No troszkę tak. W kominku napalone. Playlista zrobiona. Kochanie, No. a no wiesz, ten twój lek? Wzięty. O, wiesz o co chodzi, mordeczko, nie? Trochę się znamy. Trochę tak. Naprawdę świetny dzień. Ale czy my wszystko zrobiliśmy przed wyjazdem? No tak, chyba tak. No ale dobra, to poczekaj. Żebym już, wiesz, o tym nie myślała, bo wiesz jak to jest, nie? Żebym się nie nakręcała. Śmieci wyniesione? Wyniesione. A rybki? Nie nakarmiłaś? No, ja miałam zrobić tak, żeby na pewno ubezpieczenie było wykupione, samochód zatankowany i hotel opłacony. No. Więc rybki. Nakarmione? No, ja pytam ciebie, nakarmione? Ja nie nakarmiłem. Boże, a Nie nakarmione. okna? No, zamknęłaś? Zamknięte? A drzwi? No nie wiem, no to chyba ty No, miałaś to ale zrobić. nie, właśnie nie. Ja miałam zrobić te 3 rzeczy, które powiedziałam. Woda. Zakręcona? Nie. Chyba żartujesz sobie. No nie. A gaz? No, chyba nie zakręcone. A kuchenka? Nie zakręcone. A Piotruś? Nieodebrany z przedszkola? Naprawdę? Nie no, spokojnie, poczekaj. Nie, wszystko, Weź, to nie jest wszystko jest zrobione. Nie, Dobrze, no, to poczekaj, jeszcze raz. Okna, żartowałem. Zamknięte. śmieci, Wyniesione. rybki, Nakarmione. nie wyniesione. Nie wyniesione, nie wymiecione, A kwiaty? nakarmione. Podlane. Gaz. Zakręcony. Na pewno. Tak. Na pewno spokojnie. wszystko, to Tak, tylko żarty. tak. Kuchenka jest wyłączona. Bo. Możemy się dalej Weź. relaksować. O, no. A żelazko?